Przyznaję, że trochę umyślnie wybrałem taki najbardziej budżetowy wózek. Przygotowałem trochę podkładek. Myślę, że możemy się zacząć brać za skręcanie. Tutaj będzie jedna półeczka, tu będzie druga półeczka, tu będą chyba pod kątem trochę te boki. No, wózeczek powoli nabiera kształtu. Kółeczka mogę już mocno dokręcić. Tutaj mam klucz 10. Czyli haki najlepiej montować na samym końcu. Taka mała nauczka. No, wygląda, że się to trzyma. Ok, wózek mamy tak naprawdę zmontowany. Co ciekawe, instrukcja obsługi jest, nie wiem, w języku, który wygląda mi na fiński. Ale jest tutaj czytelny rysunek, także nie robi to żadnej różnicy. Na razie jestem zadowolony, co będzie dalej, zobaczymy. Jak na razie wózek całkiem dobrze żyje, spędziłem z nim 2 dni w garażu. Cześć, tutaj na tym kanale zwykle oglądamy zabytkowe urządzenia, jakieś stare odkurzacze, suszarki do włosów, sprzęt gospodarstwa domowego, transformatory, ale jednak no, przy tych pracach z zabytkami techniki korzystam też ze współczesnego sprzętu warsztatowego i pomyślałem sobie, że co jakiś czas zrobię takie filmiki właśnie o narzędziach czy jakimś wszelkiego rodzaju sprzęcie, który w praktyce tutaj wykorzystuję, bo może to się komuś przyda i pomoże w podjęciu decyzji, czy tego rodzaju sprzęt warty jest zakupu, czy coś takiego może się przydać także przy jakichś waszych pracach warsztatowych. Przyznaję, że najczęściej będą to rzeczy raczej z takiej kategorii budżetowej, czyli możliwie niedrogie. Dzisiaj mam na stole kupiony niedawno wózek warsztatowy do spawarki i przyznaję, że to jest trochę taka moja ambicjonalna porażka, bo już od dłuższego czasu obiecywałem sobie, że zrobię sobie fajny, taki solidny wózek właśnie do spawarki, na którym będzie też miejsce dla butli, na butle na gaz. No ale niestety, jak to z planami bywa, cały czas wypadało mi coś innego i ciągle ten wózek warsztatowy własnej roboty nie ujrzał światła dziennego, a ponieważ jest mi teraz pilnie dosyć potrzebny, więc zdecydowałem się na kupno takiego w internecie znalezionego wózka do spawarki. Jednego z najtańszych, albo najtańszego chyba, jaki znalazłem. I po prostu dzisiaj chciałbym go zmontować, pokazać wam, jak to wygląda i zobaczymy, czy się do czegoś nadaje. Przyznaję, że trochę umyślnie wybrałem taki najbardziej budżetowy wózek, bo pomyślałem sobie, no dobra, jak się rozleci, to będę miał dodatkowe uzasadnienie, żeby sobie taki fajny, solidny wózek do spawarki wreszcie zrobić. No ale na razie zmontujmy to, co mam tutaj na stole, zobaczymy, czy spełni oczekiwania. Dobra, najpierw rozpakuję to, co jest w tym kartonie. Wózek wydaje się dosyć ciężki, w każdym razie te elementy swoje ważą. Już tu chyba więcej nic nie ma. Dobra. No to zobaczmy. 2 kółka. Ok. Tutaj jakieś elementy ramy wózka. Ja je od razu rozpakowuję. I tutaj poszczególne elementy, mam wrażenie, że też są dosyć dobrze zabezpieczone do transportu i do wysyłki. Jakieś takie drobne ryski, ale to jest ok. Dobra, tutaj mamy jedną część jakiejś ramy tego wózka, tutaj drugą. Tu jest jeszcze jakaś rurka, pewnie do której będą koła przymocowane, tak przypuszczam. Patrzymy dalej, tu jest uchwyt chyba tego wózka. Dobra, tutaj mamy taką instrukcję obsługi z planem montażowym. No zobaczymy, to się na pewno przyda. Co? Tutaj dalej mamy też kółeczka. Tutaj mamy łańcuchy trzymające butle z gazem. Tutaj jeszcze jakieś klamerki. No i to jest chyba paczka ze śrubami. Dobra, to odkładam, to wyrzucam. Tutaj jedna z półek. Może sobie to rozścielę na blacie. No całkiem fajnie to wygląda. Dosyć gruby materiał. Kilka tych półek tutaj jest. Fajnie. No, to jest chyba ta główna podstawa wózka. Rozścielę sobie tutaj
na blacie. Ok, wysypałem sobie tutaj już śruby, przygotowałem trochę podkładek. Myślę, że możemy się zacząć brać za skręcanie. Kółeczka może przykręcę później. Wydaje mi się, że to będzie tylna ścianka, tak. Tutaj będą się znajdowały butle. No i przykręcamy. Tutaj podkładki sprężyste czy sprężynujące też są, które będą chroniły nakrętki przed odkręcaniem. To w sumie fajnie. Na razie nie skręcam tego bardzo mocno. Wszystkie śruby jeszcze później podokręcam po zmontowaniu całości. Tutaj od razu widzę, że jest też jedna śruba trzymająca od spodu. Muszę sobie wziąć troszeczkę większy śrubokręt. Dobra. Teraz tutaj będzie jedna półeczka, tu będzie druga półeczka, tu będą chyba pod kątem trochę te boki, tylko trzeba uważać, żeby te otwory były w poziomie ładnie spasowane. Ok, czyli chyba tak. Jedna śruba. Druga śruba. Teraz to samo tutaj zrobimy w ten sposób. Tak. Tak czy nie? Nie. O, w ten sposób. Dobrze. No, wózeczek powoli nabiera kształtu. Ok, spróbujmy tutaj jedną z tych półek zamontować. Ta niektóra to będzie, ta na pewno będzie na samej górze. Ta. Dobra, tutaj mamy z jednej strony dwa otwory, tu mamy jeden, czyli w ten sposób o, będzie to zamontowane. Super. Bierzemy śruby. No dobra. Damy najpierw tutaj nakręcić śrubę. Podkładki. Nakrętka. Fajny, dość spory wózek. Patrzę, czy tu mi się chyba dwie butle zmieszczą. Jedna na pewno. Zobaczymy. Może w ten sposób trochę pod kątem może dwie wejdą. No fajnie. Pierwszą półeczkę mamy zamontowaną, no to teraz jeszcze ta górna półeczka. Chyba tak, faktycznie ta spawarka wtedy jest troszeczkę tak pod kątem. Skoro tak ma być. Tak, ta górna półeczka jest tak trochę pod kątem, nawet fajnie, bo wtedy spawarka jest tym panelem obsługowym do góry skierowana. Może to nawet być wygodne. Ok. Aha, tu jeszcze troszeczkę dokręcę, nie za mocno. No to teraz tutaj mamy tak, jeden uchwyt z tej strony. O, na przykład na przyłbicę albo na pistolet spawalniczy.
przyznam, że pierwsze wrażenie nie jest złe. Nie kołysze się to jakoś, robi to naprawdę dosyć solidne wrażenie. Zobaczymy sobie zaraz, jak będzie wyglądało po dokręceniu tych wszystkich śrub. Nie mam wrażenia, nie wiem, wyrzuconych funduszy na coś, co się w jakiś tam sposób, nie wiem, kołysze, czy jest ewidentnie jakoś badziewne. Natomiast tutaj przyznaję, że robi to, tak jak powiedziałem, dosyć solidne wrażenie. Dobra, coś jeszcze? Dobra, uchwyt. Tutaj jeszcze mamy jakieś elementy, to będą chyba elementy uchwytu, tak, ale może zajmijmy się kółeczkami teraz. Na razie położyłem wózeczek tak na boku i przykręcimy teraz do niego kółka. Dobra, jedno kółeczko mamy przykręcone. Montujemy drugie. Kółeczka mogę już mocno dokręcić. Tutaj mam klucz 10. To załóżmy teraz może... tak, to odwrócę. Załóżmy kółka z tej strony. Wkładam tutaj ośkę. Teraz nie wiem, chyba te nakładki będą od drugiej strony. No dobra, załóżmy to na razie. Nie, przepraszam. Tutaj te podkładeczki są z tej strony w instrukcji. Jedno kółeczko, drugie kółeczko, ok. Jeszcze by mi się przydały nakładki z tej strony, ale ich nie widzę. Albo przegapiłem, albo nie ma, ale zaraz spróbuję. Nie wiem, może zgubiłem je gdzieś. No ale powinny jeszcze być tutaj dodatkowe nakładki. Może takie mam, zaraz spróbuję znaleźć. Nie, niestety takie podkładki, które mam, są troszeczkę za małe. To nie jest problem, bo trzeba by je rozwiercić, ale teraz tak sobie rzuciłem tutaj okiem na instrukcję. 11. Wygląda na to, że są tylko dwie takie podkładki, chociaż tutaj na rysunku są po dwóch stronach każdego kółka, ale wydaje mi się, że od zewnątrz one są jednak chyba ważniejsze, więc damy je od zewnątrz. A najwyżej sobie znajdę gdzieś albo dorobię i jeszcze po prostu na wszelki wypadek założę też od środka. Ale najważniejsze tutaj jest. Dobra. Teraz tutaj mamy takie, nie wiem, piny. Zapomniałem, jak to się nazywa. Które sobie tutaj mogę rozgiąć i zablokować kółeczko. Tak samo tutaj z tej strony. No tak, jeszcze coś tam, kółeczka, to trzeba będzie nad nimi popracować. Tak, jakieś by się przydały tutaj, może jakieś tulejki.
Postaram się jednak tutaj zrobić jeszcze jakieś takie nieduże tulejki, które mocniej te kółka docisną. Chodzi o to, żeby one się tak nie ruszały. Dobra. Przy okazji możemy dokręcić też tę śrubkę. Załóżmy teraz ten uchwyt. Dobra, tu się trochę chyba za bardzo pospieszyłem, bo to chyba będzie w ten sposób zmontowane, czyli tutaj te śrubki będę musiał jeszcze odkręcić. Dobra, ok. Takie dłuższe śruby. Ale najpierw może tutaj tę rączkę przykręćmy. To też z drugiej strony. Okay. Podkładka, druga podkładka. Zastanawiam się, czy to nie jest, czy ten uchwyt nie będzie tutaj za bardzo przeszkadzał po postawieniu spawarki. Zobaczymy, najwyżej go odkręcimy. Teraz wydaje mi się, że powinno to być chyba w ten sposób połączone, czyli muszę tutaj jeszcze jednak tę śrubkę odkręcić. Tak, byłoby to. No zobaczymy. Aha, tu się niestety troszkę pospieszyłem, teraz jest niewygodnie, bo zamontowałem już te haki. Czyli haki najlepiej montować na samym końcu. Taka mała nauczka. No, myślę, że sobie tutaj jakoś dam radę. Ok. W ten sposób. Ciekawi mnie, czy ta spawarka się tutaj zmieści z tym uchwytem. Jakoś to mi się wydaje podejrzane, ale zaraz zobaczymy. I co? I tutaj byłby ten uchwyt, tak? Dobra, tu są takie dwie dłuższe śruby przewidziane chyba właśnie do zamontowania tego uchwytu. No dobra, od biedy tutaj też jestem w stanie to dokręcić. Czy to tak ma być? Chyba tak. Tak to mniej więcej wygląda. Nic tu nie jest jakoś dziwnie naprężone. Ok, to teraz z drugiej strony. Jeszcze ten uchwycik, czyli tak, tutaj muszę to muszę odkręcić. No, najpierw tu przykręćmy. Te śruby, one tak trochę wystają do środka, ale zawsze można je w razie czego po prostu skrócić, uciąć. No, wygląda, że się to trzyma. Została mi, nie wiem dlaczego, jedna śruba. Czy gdzieś opuściłem? Sprawdźmy. Aha, tu, dobra. Wszystko się zgadza, ok. Teraz troszkę może mi być niewygodnie. Nie, wchodzi. Aha, tylko jednej podkładki nie mam. Gdzieś mi tutaj chyba upadła jedna z tych podkładek. Ta jest za mała. No dobra, ta będzie ok. Zobaczymy, czy spawarka nie będzie czasami o tą śrubkę zawadzała. Jeżeli będzie, to ją albo czymś osłonię, albo w ogóle stąd usunę. No dobra, i zamontujmy teraz te łańcuchy trzymające butle. W opisie tego wózka czytałem, że część użytkowników tak jakby narzekała trochę na te łańcuchy. Ale tam inni radzili, żeby zastosować jeszcze jakieś klamerki, można ewentualnie jakieś pasy tutaj zastosować. Mam wrażenie, że długość się dosyć łatwo reguluje. Tutaj ewentualnie można jeszcze spiąć to jakąś klamerką. Zobaczymy to w praktyce. Na razie nie wygląda to źle, ale zobaczymy. Jeszcze jeden łańcuch.
na razie tak maksymalnie te łańcuchy tutaj wypuszczę. Ok, wózek mamy tak naprawdę zmontowany. Za chwilkę jeszcze podokręcam wszystkie te śruby i zrobimy próbę. To, co mnie w tej chwili niepokoi, to po pierwsze, czy tutaj zmieści mi się spawarka. No mam nadzieję, że jest to jakoś na różne typy spawarek przewidziane. Tutaj są fajne, praktyczne półeczki na różne akcesoria. Tutaj są te dwa haki, nie wiem, na pistolet, na ten pistolet spawalniczy, na przyłbicę. Tutaj jest miejsce na butle. Też trochę się zastanawiam, czy dwie 8-litrowe butle się tutaj zmieszczą obok siebie, czy będą musiały jakoś tak stać. Zaraz to zobaczymy. Na razie pozwólcie, że po prostu podokręcam wszystkie te śruby. Zaraz zdejmiemy też ten wózek ze stołu. Zobaczymy, czy nic tutaj gdzieś nie zostało. Wózek mam już solidnie skręcony. Przyznaję, że jest ok. Naprawdę spodziewałem się, że będzie to dużo gorzej. To jest jednak dosyć solidne urządzenie. Solidne są te półeczki. To się jakoś tam niepotrzebnie tutaj, czy tam nadmiernie się nie gibie. To, co by można chyba ewentualnie poprawić, to ewentualnie te kółeczka, ale tak jak powiedziałem, ja tutaj dam jeszcze jakieś takie tulejki, które będą te kółka lepiej ściskały, tak żeby one się tutaj nie trząsły. Zobaczymy, jak będzie tutaj z tymi łańcuchami trzymającymi butle i zaraz przyniosę spawarkę, zobaczymy, jak to się mieści na tym wózeczku. Na razie postawię go na podłodze. Patrzę, czy tu mi nic nie zostało. Chyba nie, chyba wykorzystałem wszystkie części. Co ciekawe, instrukcja obsługi jest, nie wiem, w języku, który wygląda mi na fiński. Ale jest tutaj czytelny rysunek, także nie robi to żadnej różnicy. Chodzi tak naprawdę tylko o spis części. No ale jeżeli chcecie się dowiedzieć, że na przykład, co to jest 12, łańcuch to jest ketiu, a 9 to jest co? Ośka kół to jest akseli, no nawet w sumie podobne do angielskiego, to możecie mieć mały kurs języka chyba fińskiego. No i co? I wózek mamy zmontowany. Naprawdę robi to, tak jak już kilka razy mówiłem, dobre wrażenie. Przede wszystkim to, czego się obawiałem, że nie zmieści mi się tutaj spawarka, spokojnie się mieści. Ona tutaj jest nóżkami zaczepiona o krawędź tego wózka, co nawet nie jest złe, bo wtedy nie opiera się tutaj o butle. Jest jeszcze odstęp między spawarką a butlami. Można ją oczywiście wsadzić głębiej, ale to już zaczyna dotykać butli. Natomiast w ten sposób bardzo fajnie. Jeżeli stoję, to mam bardzo wygodny dostęp tutaj do tego panelu. Tutaj sobie pistolet spawalniczy odwiesiłem. No, może nad jakimś uchwytem na ten pistolet warto będzie jeszcze popracować. Coś sobie tutaj fajniejszego dorobić, bo ten hak to jest taki sobie. Tutaj są te wygodne półeczki, nie wiem, jeszcze na drut, na jakieś akcesoria. No i to, co jest też ważne, przepraszam, może odkręcę ten wózek. To są butle, bez kłopotu zmieściły mi się, tego się też trochę na początku obawiałem. Bez kłopotu zmieściły się, jak widzicie, dwie 8-litrowe, tak? Butle obok siebie, to jest właściwie idealnie na nie ten wózeczek jest przewidziany i te łańcuchy też nie robią jakiegoś złego wrażenia. Na pewno się to nie przewróci. Można ewentualnie na wszelki wypadek jeszcze w środku ewentualnie ten łańcuch jakąś klamerką szczepić, wtedy będzie to na pewno już ładnie zabezpieczone. I też dosyć łatwo można to odblokować. Nawiasem mówiąc, mam nadzieję, że nie będzie się to przypadkowo odpinało, ale tak jak mówię, zawsze można coś tutaj od środka, jakiś karabinczyk, coś takiego dać, żeby ten łańcuch jeszcze był lepiej trzymany. Natomiast na pewno się te butle nie przewrócą. Nie trzęsie się to. Wydaje się ok, dosyć praktyczne. A jak będzie się spisywało w praktyce? Przepraszam, odsunę te przewody.
Jak ten wózek będzie się spisywał w praktyce, no to już zobaczymy i mam nadzieję, że za jakiś czas będę mógł Wam go pokazać podczas prac warsztatowych, a za kilka miesięcy, za pół roku czy za rok zobaczymy, czy jeszcze będzie się trzymał, a jak się rozpadnie, to tak jak powiedziałem, z przyjemnością spełnię mój wcześniejszy plan i zrobię sobie może troszeczkę większy wózek spawalniczy, ale myślę, że gdybym teraz się wziął za konstrukcję jakiegoś wózka, to kupno elementów potrzebnych do jego wykonania pewnie by przekroczyło koszt tego, który tutaj kupiłem. Także na razie jestem zadowolony, co będzie dalej, zobaczymy. Dzięki za ten szybki rzut oka na konstrukcję tego wózka spawalniczego. Ja się zaraz biorę przy jego pomocy do pracy, będzie mi teraz dużo wygodniej niż nosić to wszystko gdzieś sobie tam ustawiać po warsztacie. I myślę, że za jakiś czas zdam Wam relację, jak to się spisuje i czy wózek jeszcze żyje. Jak na razie wózek całkiem dobrze żyje, spędziłem z nim 2 dni w garażu. Jeżeli chodzi o mocowanie tych butli, to faktycznie te łańcuchy trochę trudno jest tak dobrze naciągnąć, ale jak widzicie, pomogłem sobie tutaj, po prostu ściągnąłem ten łańcuch kawałeczkiem drutu, można jakąś klamerką to też zrobić. Przyszło mi do głowy, że można by na przykład włożyć pomiędzy wózek a butlę jakąś gąbkę i wtedy fajnie by to sprężynowało, można by te łańcuchy dużo łatwiej i mocniej tutaj dociągnąć, ale naprawdę nie jest źle. Zresztą jak widzicie, korzystam tutaj tylko z jednej butli, drugą sobie na zapas postawiłem z boku. Gdybym się do czegoś miał przyczepić, to może trochę niewygodne jest to, że nie mogę tutaj otworzyć tej klapki z boku, żeby sprawdzić, ile jest jeszcze drutu, czy żeby wymienić drut. Nawet jak przesunę spawarkę, to jednak to tutaj zawadza. Ale no z drugiej strony mam tam, nie wiem, 5-kilową szpulkę drutu, więc jak załaduję ją na początku prac spawalniczych, to potem nie muszę tam zaglądać, chociaż no, żeby ten drut wymienić, to trzeba tą spawarkę z wózka po prostu zdjąć albo ją odsunąć. Poza tym naprawdę wszystko jest ok. Także tyle wrażeń na razie po dosłownie, nie wiem, 2 dniach pracy z tym wózkiem. Wydaje mi się, że jest bardzo praktyczny. Wszystkie te graty mogę na nim wozić, a za jakiś czas, za parę miesięcy zdam Wam relację, jak wózek się spisuje i czy się jeszcze nie rozpadł, ale nie sądzę, bo tak jak mówiłem, jest całkiem solidny. Dzięki za dzisiaj, cześć, do zobaczenia.